Ten odcinek zbiega się w czasie z nadchodzącym 26 kwietnia ogólnoświatowym Dniem Obcego. My w kapsule zaczynamy więc nasz Tydzień Obcego, do którego wstępem jest właśnie ten materiał. W historii kinematografii nie ma drugiego potwora, który tak by mnie przerażał jak Xenomorph, czyli dziecko Dana O'Bannona oraz Ronalda Shusetta, genialnie zilustrowane przez Hansa Rudolfa Geigera. Potwór, który pierwszy raz pojawił się na srebrnych ekranach 25 maja 1979 roku w początkowo limitowanej dystrybucji w USA. Dla mnie oznacza to, że gdy urodziłem się, Xenomorph straszył ludzi już ponad 7 lat i robi to po dziś dzień. Przez lata seria doczeka się wielu kontynuacji, gier wideo czy komiksów, w tym genialną historię w komiksach będących crossoverem Obcego z Predatorem. Były one niestety ekranizowane w postaci filmów Paula W.S. Andersona czy braci Strause, ale tak samo jak z The Predator Shane'a Blacka, ja tego nie uznaję, to się nie wydarzyło. Można powiedzieć, że Xenomorph, jak również postać Ellen Ripley, czyli protagonistki serii, stały się ikonami popkultury, a będąc przy niesamowitych postaciach kobiecych, chciałbym zobaczyć w tym kanonie również Machiko Noguchi. Nawet mam wizję, kto mógłby ją zagrać, ale o tym kiedy indziej. Jednak wracając do sedna, jak doszło do powstania tego filmu? Jaką drogę przeszli twórcy, by stworzyć to dzieło, które blisko 45 lat później nadal jest szeroko omawiane, nadal straszy i żyje własnym życiem? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym sezonie. Jestem Chewy, a to jest Cinematic Gamer. Osoba, o której się mówi jako głównym twórcy postaci Xenomorpha, a mianowicie Daniel Thomas O'Bannon, urodził się 30 września 1946 roku. Scenarzysta, reżyser, montażysta, twórca efektów specjalnych, który cierpiał na okropne bóle brzucha. Jednak po kolei. Artysta próbował swoich sił na kilku uczelniach. Jednak tą najważniejszą dla tej historii jest USC, czyli University of Southern California. Od początku swojej kariery twórca lubił eksperymentować i bawić się z widzem. Jego krótkometrażówka Bloodbath zaczynała się jako komedia, która kończy się podcięciem sobie żył w wannie. O'Bannon miał o tym filmie powiedzieć, że chciał zobaczyć, jak bardzo uda mu się oszukać widzów. We wrześniu 1970 roku twórca poznał Johna Carpentera, który również studiował na USC i panowie postanowili podjąć współpracę. Obydwaj mieli w sobie nutę buntowników i antysystemowców, co zaowocowało stworzeniem przez nich krótkometrażówki The Electric Dutchman. Zamiast kosmonautów z NASA, twórcy pokazali bezdomnych hipisów, którzy wzajemnie się nienawidzili, mając zarazem dość swojej wieloletniej misji niszczenia planet. Kolejnym ich projektem był film Ciemna Gwiazda. Tytuł był jednocześnie nazwą statku kosmicznego, który został zaprojektowany przez Rona Coba, rysownika, który pracował później m.in. przy Gwiezdnych Wojnach, Poszukiwaczach Zaginionej Arki czy Powrocie do przyszłości. Ciekawostką jest, że artysta cierpiał w tamtym czasie na niemoc twórczą, więc faszerował się narkotykami, a sam projekt statku powstał na serwetce w kawiarni, w którym trzeźwiał po zażyciu LSD. W tym samym czasie O'Bannon miał objawienie i zaczął pisać scenariusz do filmu o roboczym tytule Memory. Miała to być historia o małym statku wydobywczym, który odbiera sygnał SOS. Po przyleceniu do jego źródła komputer pokładowy odszyfrowuje wiadomość, która okazuje się ostrzeżeniem, by nie lądować na tej planecie. Antagonistą miał być niewidzialny potwór o zdolnościach parapsychologicznych w stylu potwora z Zakazanej Planety z 1956 roku w reżyserii Freda Wilcoxa. W międzyczasie Ciemna Gwiazda rozrastała się i z początkowo czarno-białego krótkiego metrażu stała się pełnometrażowym filmem kolorowym. Panowie Carpenter oraz O'Bannon potrzebowali producenta i zgłosili się do Jacka Harrisa, który kazał im wprowadzić kilka poprawek, a następnie dzieło miało premierę podczas festiwalu Filmex w Los Angeles w 1974 roku. Dzieło spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Chwalono efekty specjalne oraz reżyserię. Film trafił do dystrybucji kinowej i finalnie doprowadził do rozpadu współpracy Carpentera i O'Bannona. Ten drugi bardzo cierpiał z tego powodu, że wszystkie zasługi przypisywano Carpenterowi, a dodatkowo męczyły go przewlekłe bóle brzucha.
Wydarzenia związane z Ciemną Gwiazdą sprawiły, że O'Bannon tym bardziej utwierdził się w przekonaniu, że musi rozwinąć projekt Memory i stworzyć horror science fiction. W międzyczasie poznał Rona Shusetta, który produkował sztuki w teatrze obok jednego z kin, w którym wyświetlano Ciemną Gwiazdę, a zarazem marzył, by nakręcić swój pierwszy film. Jednocześnie Shusett posiadał prawa do opowiadania Philipa K. Dicka, przypomnijmy to panu hurtowo, które wiele lat później zostały nakręcone na podstawie scenariusza obydwu panów pod tytułem Pamięć Absolutna. Obydwaj twórcy zaczęli razem pracować przy tytule Day Bite, jednak bez większego sukcesu. Postanowili więc wrócić do projektu Memory, uznając, że będzie im łatwiej pozyskać na niego fundusze. Postanowili spotkać się z legendarnym Rogerem Cormanem, wtedy też zmienili tytuł na Star Beast. Panowie mocno pracowali nad drugim, trzecim aktem scenariusza, gdy do O'Bannona odezwał się Alejandro Jodorowsky, reżyser surrealista, który zaproponował mu współpracę przy planowanym przez niego filmie Duna na podstawie legendarnej książki Franka Herberta. O'Bannon miał się zająć w filmie efektami specjalnymi. Co ciekawe, w swoich wspomnieniach O'Bannon opowiadał, jak siedzieli zjarani on, Jodorowsky i David Carradine u jednego z nich. Reżyser miał szalony plan uprościć zawiłą fabułę dzieła Franka Herberta, chciał iść w kierunku jakiegoś okultystycznego i seksualnego symbolizmu i zaangażować jako aktorów m.in. Salvadora Dali, Micka Jaggera, Alana Delon czy Orsona Wellesa. W tym samym czasie z O'Bannonem skontaktował się producent Gary Kurtz, który chciał go zatrudnić do efektów specjalnych do filmu Gwiezdne Wojny, nad którym pracował z George'em Lucasem. Ponieważ propozycja nie dawała tak dużego wpływu jak przy Dunie, O'Bannon podziękował. Scenarzysta ruszył do Paryża, gdzie poznał takich twórców jak Jean Giraud, znany bardziej jako Moebius, czy Salvadora Dali. Za sprawą tego ostatniego poznał Hansa Rudolfa Geigera, którego biomechaniczne prace zrobiły na nim ogromne wrażenie. Półroczna przygoda z Duną zakończyła się jednak fiaskiem. O'Bannon wrócił do Los Angeles, gdzie w akcie desperacji ponownie połączył siły z Ronem Shusettem. Panowie wrócili do projektu Star Beast, starając się wykorzystać w nim również pomysły z innych ich projektów. Próbowali różnych rozwiązań i wizji, aż wreszcie Shusett wpadł na pomysł, że rzecz powinna dziać się w kosmosie. Za inspirację posłużył im It, The Terror from Beyond Space z 1958 roku. W tym filmie potwór wkrada się do statku kosmicznego na nieokreślonej planecie i po starcie zaczyna po kolei wykańczać załogę, której ostatki finalnie wyrzucają go w przestrzeń kosmiczną. Brzmi znajomo? Największym problemem twórców w tamtym momencie był pomysł na to, jak potwór dostanie się na statek. Panowie zaczęli tworzyć wizję rasy żyjącej jako prymitywna cywilizacja na planecie, na której wylądowali nasi bohaterowie. Miała ona mieć dwie płcie, a prokreacja miała być swoistym obrządkiem, gdzie do rozrodu potrzebny był nosiciel, którego przyprowadzano do piramidy, następnie zapładniano zarodnikami, a później był on prowadzony w odosobnienie aż do narodzin nowego osobnika. Cywilizacja jednak wymarła i zostały po niej piramida i zarodnika, które w uśpieniu potrafiły przetrwać bardzo długo. Shusett z O'Bannonem długo myśleli, jak ma dojść do złożenia zarodników, aż wreszcie uznali, że potwór dokona gwałtu oralnego na jednym z członków załogi i w ten sposób złoży w nim zarodniki. Ponieważ chcieli uniknąć tego, by widownia postrzegała film erotycznie, od razu ustalili, że ofiarą będzie mężczyzna. To były lata 70. i musimy pamiętać, że wtedy postrzeganie i mentalność była zupełnie inna niż obecnie. Panowie rozwiązali w ten sposób problem, jak dojdzie do zapłodnienia. Pozostało więc ustalić, jak potwór z nosiciela się wydostanie. Jak kilkukrotnie podkreślałem, O'Bannon cierpiał na przewlekłe bóle brzucha. Wiele lat później okazało się, że była to choroba leśniowskiego Crohna, czyli w uproszczeniu przewlekłe zapalenie przewodu pokarmowego. Scenarzysta zwykł mówić, że czuje się, jakby wewnątrz niego było piekło, z którego próbuje wydostać się jakiś demon. W ten sposób panowie wpadli na pomysł, że potwór będzie wyskakiwał przez klatkę piersiową. Obaj twórcy zastanawiali się jeszcze, dlaczego załoga nie może po prostu zabić potwora, tylko musi wyrzucić go w kosmos. Sugerując się poematem o Beowulfie i Grendelu oraz Godzillą vs. Hedora, ustalili, że w żyłach obcego będzie płynął kwas. To był pomysł współpracującego z O'Bannonem i Shusettem rysownika Rona Coba.
Podczas finalizowania scenariusza panowie zauważyli jedno często powtarzające się w nim słowo, a mianowicie alien, czyli obcy. W ten sposób dzieło otrzymało swój tytuł. W ten sposób powstał 124-stronicowy scenariusz, z którym twórcy ruszyli w świat. W następnym odcinku ruszymy w dalszą podróż w świat obcego. To był Chewy i Cinematic Gamer. Do następnego.